W tym filmie chciałbym opowiedzieć o podstawowych funkcjonalnościach arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Chciałbym opowiedzieć o tym, jak ten program jest zbudowany i co należy wiedzieć, aby rozpocząć pracę w arkuszach kalkulacyjnych w ogóle. W tym celu przełączmy się do arkusza, który nazywa się Zadanie pierwsze. Znajduje się on w lewym dolnym rogu i po kliknięciu widzimy arkusz kalkulacyjny. Jak skonstruowany jest MS Excel? Podobnie jak inne aplikacje z rodziny Microsoft, w górnej części mamy tak zwaną wstążkę z menu i przyciskami, które odpowiadają za określone funkcjonalności. Natomiast obszarem roboczym Excela jest jedna wielka tabela. Kolumny są literowane A, B, C i tak dalej. Wiersze są numerowane 1, 2, 3. I w ten sposób każda komórka występująca w tej jednej wielkiej tabeli posiada swój niepowtarzalny adres, który powstaje z połączenia litery kolumny i numeru wiersza. Na przykład ta komórka, na której kliknąłem, ma adres K2, co widzimy zresztą tutaj w polu nazwy. O adresowaniu będzie więcej za chwilę. Żeby wskazywać określone obszary arkusza kalkulacyjnego, musimy nauczyć się zaznaczać poszczególne fragmenty. Zaznacza się je za pomocą myszki i tak zwanego selektora komórek. Jeżeli zaznaczyłem ten obszar, to ten obszar nazywamy obszarem od K4 do obszaru N10. Ważnym elementem jest zaznaczanie obszarów do siebie nieprzylegających. W tym celu zaznaczamy pierwszy obszar, a każdy kolejny zaznaczamy z wciśniętym klawiszem Ctrl. W ten sposób zaznaczamy obszary do siebie nieprzylegające. Załóżmy, że w naszej górnej tabeli chcielibyśmy zaznaczyć kolumnę kosztów 2017 i kosztów 2019. W tym celu zaznaczam pierwszą kolumnę bez wciśniętego żadnego przycisku, a więc zaznaczam obszar od B1 do B7, a potem z wciśniętym klawiszem Ctrl zaznaczam obszar od D1 do D7. W taki sposób zaznaczamy obszary w arkuszu kalkulacyjnym, które do siebie nie przylegają. Zaznaczanie obszarów do siebie nieprzylegających jest na przykład ważne przy wstawianiu wykresów. Jeżeli zaznaczę w górnej tabeli obszar od A1 do C7, na wstążce z menu wstawianie wybiorę wykres kolumnowy, no to widzimy, że wstawiłem wykres dla wszystkich firm i dla kosztów w roku 2017 i 2018. Usunę teraz ten wykres za pomocą klawisza Delete i pokażę, jak wstawić wykres szybko, właśnie za pomocą zaznaczania obszarów do siebie nieprzylegających, jeżeli jest taka potrzeba. Załóżmy, że chcemy stworzyć taki sam wykres, ale dla kosztów w roku 2017 i w roku 2019. W tym celu zaznaczam pierwszy obszar 1 od komórki A1 do komórki B7, a następnie z wciśniętym klawiszem Ctrl zaznaczam obszar od D1 do D7. Ponownie klikam na wstążkę wstawianie, wybieram wykres i wybieram wykres kolumnowy. W ten sposób, dzięki szybkiemu zaznaczeniu obszarów do siebie nieprzylegających, w bardzo szybki sposób wstawiłem wykres kolumnowy dla kosztów w roku 2017 i 2019. Usunę teraz ten wykres za pomocą klawisza Delete. O wykresach, o tym, co jest ważne, opowiemy sobie później w osobnym filmie instruktażowym. Przejdźmy teraz do zadania. Polecenie jest następujące. Wykonać obliczenia zgodnie z założeniami w komentarzach, a komentarze znajdują się w komórkach C1, D1 i E1. Jeżeli najadę na komórkę C1, widzę odpowiedni komentarz. Jeżeli najadę na komórkę D1, także i na komórkę E1 również. Tabela górna jest naszą tabelą wzorcową. Tam znajdują się wyniki i postaramy się takie same wyniki osiągnąć tutaj w tabeli dolnej, a następnie ją sformatować. Najważniejsza sprawa związana z wykonywaniem obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym to m.in. zrozumienie rodzaju danych. Informacje, które znajdują się tutaj w naszej dolnej tabeli, mają dwojaki charakter. Na przykład nazwy firm to są typowe dane tekstowe. Natomiast te wartości, które tutaj zostały zaznaczone, mają charakter liczbowy.
Widać, że wszystkie dane, które mają charakter tekstowy, są automatycznie wyrównane do strony lewej, a dane o charakterze liczbowym automatycznie są wyrównane do strony prawej. I stąd wiemy, że ten wpis do komórki B14 koszty 2017 to jest dana o charakterze tekstowym. Wróćmy zatem do założeń naszego zadania. Staję na komórce C15 i najeżdżam na komórkę C1, aby zobaczyć założenia do tego zadania. Koszty 2018 to wzrost o 3,5% w stosunku do roku 2017. A więc w tym miejscu musimy obliczyć wzrost kosztów z roku 2017 o 3,5% dla firmy Alfa. Wszystkie obliczenia, czy to będą proste obliczenia, proste formuły, czy też zaawansowane funkcje, zawsze w Excelu zaczynamy od znaku równości. Dlatego wpisuję równa się. Teraz należałoby się zastanowić, jak matematycznie obliczyć wzrost jakiejś wartości o 3,5%. Można to zapisać na kilka sposobów, ale najprościej pomnożyć określoną wartość razy 103,5% albo w zapisie całkowitym o 1,035. W naszym przykładzie mamy obliczyć wzrost kosztów firmy Alfa, a więc jest to komórka B15 razy na przykład 103,5%. Enterem zatwierdzamy tą komórkę. Widzimy, patrząc na wzorcową tabelę, że wyniki się zgadzają. Dla firmy Alfa jest to 155,25 i w górnej tabeli tak samo. To, że tutaj występuje format walutowy czy zapis księgowy, to jest osobna sprawa. Wygląd, czyli format tabeli czy obliczeń w Excelu, będziemy zmieniać na samym końcu. Teraz przejdziemy do drugiego, bardzo ważnego problemu związanego z arkuszami kalkulacyjnymi w ogóle, czyli do adresowania komórek, a konkretnie do adresowania względnego. Ten zapis, który tu widzimy, teraz gdzie widzimy ten zapis? W komórce widzimy wartość 155,25, ale to nie znaczy, że do komórki została wpisana taka wartość. To, co zostało wpisane do komórki, widzimy na tak zwanym pasku formuły, który znajduje się tutaj w górnej części ekranu. Widzimy, że do komórki zostało wpisane równa się B15 razy 103,5%. Gdybyśmy chcieli teraz obliczyć wzrost kosztów dla firmy Beta, to moglibyśmy wpisać w komórce poniżej B16 razy 103,5%, potem B17 razy 103,5%, B18, B19 i B20. No, w przypadku, gdy mamy 6 firm, to od biedy moglibyśmy te 6 formuł wpisać. Ale co w przypadku, gdyby firm było 600 albo 6000? No przecież niemożliwością byłoby wpisywanie tak dużej ilości formuł. Dlatego w Excelu wymyślono kopiowanie i wklejanie logiczne albo wypełnianie formułą. Polega to na tym, że Excel identyfikuje istotę obliczeń, a następnie odpowiednio zamienia adresy, tak żeby dopasować je do naszych potrzeb. Co to znaczy identyfikuje istotę obliczenia? Tutaj w naszym przykładzie istotą obliczenia jest przemnożenie komórki B15 razy 103,5%. A więc jest mnożenie razy 103,5%. Natomiast dla komórki znajdującej się poniżej chcielibyśmy, żeby adres B15 był automatycznie zamieniony na B16 i żeby dla firmy Beta formuła była równa się B16 razy 103,5%. Jak to się robi? Najprościej w momencie, kiedy obszar kopiowania i wklejania do siebie przylegają, a tak jest najczęściej, najeżdżamy w prawy dolny róg, tak żeby pojawił się czarny krzyżyk, wciskamy lewy przycisk myszy i ciągniemy odpowiednio do firmy ostatniej, do firmy Lambda. Widzimy, że wartości się zgadzają, ale sprawdźmy teraz, czy formuły zostały skonstruowane poprawnie. Na przykład stańmy na komórce C17 dla firmy Gamma i spójrzmy na pasek formuły. Widzimy, że tutaj formuła ma następującą postać. Równa się B17 razy 103,5%. Skąd Excel zatem wie, w jaki sposób zamieniać adresy? W przypadku adresowania względnego, a o takim na razie mówimy, B15, B16, B17, w momencie, kiedy formuła jest przeciągana w obrębie tej samej kolumny, ale w obrębie różnych wierszy, litera kolumny występująca w formule pozostaje niezmienna, natomiast zmienia się numer wiersza. I tak jest w tym przypadku. Litera kolumny
pozostaje niezmienna, wszędzie wynosi B, natomiast automatycznie zamieniany jest numer wiersza z B15 na B16, na B17, na B18 i tak dalej. A istota formuły zostaje zachowana, wszystkie te adresy komórek zostają przemnożone razy 103,5%. Czyli raz jeszcze, jeżeli przeciągamy w obrębie tej samej kolumny, to litery kolumn występujące w formule pozostają bez zmian, zmieniają się numery wierszy. Natomiast jeżeli byśmy przeciągnęli naszą formułę w obrębie tego samego wiersza, ale zmieniłaby się kolumna, to wtedy zwróćmy uwagę, jak zmienia się adres. Istota formuły zostaje ta sama, więc mnożenie razy 103,5% zostaje oczywiście to samo. Natomiast numer wiersza pozostaje niezmienny, ponieważ przeciągamy w obrębie tego samego 15 wiersza. Zmienia się natomiast litera kolumny. Jak ona się zmienia? Zmienia się na kolejną literę w alfabecie. Z litery B zmienia się na literę C. Czasami jest taka sytuacja, czy taka potrzeba, że obszar kopiowania i wklejania nie przylegają do siebie. Wtedy robimy to w następujący sposób. Jeżeli stanę na tej komórce C15, mogę ją skopiować, powiedzmy wkleić tutaj w tym obszarze. Wtedy automatycznie zamienione zostaną zarówno litery kolumn, jak i numery wierszy. O tyle, o ile przesuwamy określoną formułę w tabeli arkusza kalkulacyjnego. Podsumowując, ten rodzaj adresowania, który wykorzystujemy w naszych formułach, nazywany jest adresowaniem względnym. A1, B2, C5 jest to adresowanie względne i najczęściej z niego korzystamy, bo najczęściej chcemy, aby raz wpisana formuła znalazła zastosowanie w innych obszarach naszego arkusza czy naszej tabeli. Wróćmy do zadania. Staję na komórce D15, najeżdżam na komórkę D1, żeby zobaczyć założenia do obliczenia kosztów w roku 2019 i widzę, że nastąpił spadek o 2% w stosunku do roku 2018. Jeżeli spadek o 2%, to moglibyśmy przemnożyć teraz koszty w roku 2018 razy 98% albo razy 0,98 w zapisie dziesiętnym i tak to zrobimy. Wpisujemy formułę. Równa się komórka C15 razy 0,98. W ten sposób obliczymy spadek procentowy kosztów w roku 2018 dla firmy Alfa o 2%. Enterem zatwierdzam i staję na komórce D15, najeżdżam w prawy dolny róg, tak żeby pojawił się czarny krzyżyk i wypełniam formułą dla pozostałych 6 firm. Adresowanie względne zostało zastosowane, dlatego odpowiednio adresy zostały zamienione dla pozostałych firm. Powiemy sobie teraz o 4 funkcjach agregujących. Funkcjach, które umożliwiają określone agregowanie danych, czyli zestawianie danych według jakiejś określonej funkcji właśnie. Funkcja sumy to funkcja, która będzie sumowała wartości w określonym obszarze. Składnia funkcji sumy jest następująca. Równa się suma, otwieramy nawias i podajemy adres i podajemy zakres, który ma zostać zsumowany. W Excelu zakres to adres pierwszej i ostatniej komórki, które zamykają czy określają ten zakres. W naszym wypadku jest to komórka B15. Została zaznaczona, podświetlona, dwukropek i ostatnia komórka B20. Zamykamy nawias. Zwracam uwagę na znak dwukropka. Dwukropek w Excelu nie oznacza dzielenia, tak jak potocznie o tym myślimy. Dwukropek w Excelu oznacza od do. W tym wypadku interpretujemy czy czytamy tą funkcję suma od B15 do B20. Enterem zatwierdzamy i mamy koszty w roku 2017 dla wszystkich firm zsumowane. Analogicznie powstaje funkcja średniej. Składnia jest następująca. Równa się średnia, pisane przez S i również zakres. Tym razem zakresu nie wpiszę, tylko zaznaczę go bezpośrednio w Excelu. Tak również można. Zaznaczyłem od B15 do B21. To błąd. Zakres od B15 do B20. Kończymy na firmie Lambda. Wartości sumy nie uwzględniamy w średniej, bo to byłoby nielogiczne. Zamykamy nawias, enterem zatwierdzamy. Teraz obliczymy
wartość najwyższą ze zbioru i wartość najniższą ze zbioru. W naszym przykładzie zbiorem są oczywiście koszty w roku 2017 dla wszystkich 6 firm. Postać dla wartości najwyższej jest następująca. Równa się max pisane przez x i w nawiasie zakres od B15 do B20, enter, a dla wartości najniższej równa się min i w nawiasie zakres od B15 do B20, zamknąć nawias, enter. W ten sposób obliczyliśmy 4 funkcje agregujące. Sumę, średnią, wartość najwyższą i wartość najniższą dla kosztów w roku 2017 dla naszych 6 firm. Gdybyśmy teraz chcieli zastosować te 4 funkcje dla kosztów w roku 2018 i 2019, to możemy je oczywiście wszystkie jeszcze raz wpisać, ale dużo szybciej jest skorzystać z narzędzia, które już znamy, wypełniania formułą. Zaznaczymy cały obszar. Za pomocą białego krzyżyka zaznaczamy 4 nasze funkcje, które przed chwilą wpisaliśmy. Najeżdżamy w prawy dolny róg, tak żeby pojawił się czarny krzyżyk i ciągniemy aż do kolumny E. Zobaczymy, co się stanie. Puszczam. Automatycznie funkcja sumy, średniej, wartości maksymalnej, minimalnej została zastosowana dla kolumny C i dla kolumny D, czyli dla kosztów w roku 2018 i 2019. Co to oznacza? Oznacza to, że za pomocą tego narzędzia wypełniania formułą możemy wypełniać nie tylko proste formuły, ale także i bardziej złożone funkcje. W naszym przykładzie, na przykład dla sumy B15, B20, adresy zostały zamienione na suma C15, C20 dla kosztów w roku 2018 i D15, D20 dla kosztów w roku 2019. Oznacza to, że te funkcje zostały zastosowane poprawnie. Błąd natomiast występuje w jednej komórce, konkretnie w komórce E22, a wynika on z tego, że w kolumnie E nie posiadamy jeszcze żadnych wartości, więc nie można obliczyć średniej tej wartości. Średnią Excel oblicza w sposób tradycyjny, czyli dzieli sumę elementów przez liczbę elementów, w tym wypadku dzieli niejako przez 0 i stąd wyskakuje błąd dziel przez 0, ale wystarczy, że jakąkolwiek dowolną wartość tutaj wpiszę i ten błąd zniknie. Na razie to skasuję i za chwilę przejdziemy do tego, w jaki sposób obliczyć udział. Najpierw wytłumaczmy, o jaki udział chodzi. Zwracam uwagę, że w kolumnie B, C i D koszty są przedstawione w sposób wartościowy. To znaczy widzimy, ile konkretnie wynoszą wartości kosztów w poszczególnych latach dla poszczególnych firm. Ale chcielibyśmy zobaczyć, jak kształtują się koszty w ujęciu procentowym. To znaczy, dotyczy to kosztów w roku 2018 i chcielibyśmy wiedzieć, ile koszty firmy Alfa w roku 2018 jaki stanowiły procent sumy kosztów dla wszystkich firm w tym roku. Najedźmy na komórkę E1 i widzimy, jakie są założenia do zadania. Procentowy udział kosztów firm w sumie kosztów ogółem w roku 2018. Staniemy na komórce E15 i tutaj mamy 2 sprawy do omówienia. Pierwsza rzecz to jak matematycznie policzyć procentowy udział kosztów poszczególnych firm w sumie kosztów ogółem. Zazwyczaj liczy się to z proporcji matematycznej. Suma kosztów w roku 2018, a więc komórka tylko C21 to jest 100%, a więc te 553,725 stanowiłoby 100%, a dla firmy Alfa 155,25 to byłby poszukiwany przez nas X. W ten sposób moglibyśmy obliczyć procentowy udział. I to jest pierwsza sprawa, jak matematycznie to policzyć. Natomiast drugą kwestią jest, jak to zrobić w taki automatyczny sposób, żeby można było następnie wypełnić formułą. Jeżeli wpiszę taką oto formułę, równa się C15 podzielić na C21, to w ten sposób dzielę koszty firmy Alfa w roku 2018 przez sumę tych kosztów. W ten sposób nie zobaczę udziału procentowego, tylko udział dziesiętny. No jak 2 wartości przez siebie podzielimy, to będzie to udział dziesiętny. Na razie zostańmy przy tym udziale dziesiętnym. Na końcu pokażę, jak ten udział dziesiętny szybko zamienić na udział procentowy. Jeżeli natomiast zatwierdzę enterem tą formułę i przeciągnę
na przykład tylko na następną komórkę, to proszę zwrócić uwagę, jak zmienia się formuła w kolejnym wierszu. Otóż w kolejnym wierszu mamy formułę C16 dzielone na C22. I to już jest formuła błędna, dlatego że w komórce C22 znajduje się nie suma, przez którą chcemy dzielić, tylko średnia. Jeżeli przeciągnąłbym dalej, pojawia się formuła C17 dzielone na C23. A więc C17 firma Gamma dobrze, ale C23 niedobrze, bo tam znajduje się wartość najwyższa, a mamy cały czas dzielić przez sumę. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że w naszym przykładzie, wcisnąłem teraz na klawiaturze klawisz F2, żeby przejść do trybu edycji tej formuły, mamy taką oto sytuację. Chcielibyśmy, aby w naszej formule pierwszy jej człon, czyli mianownik, czyli licznik, zmieniał się z C15 na C16, na C17, na C18, na C19 i na C20, a drugi człon naszej formuły, czyli mianownik C21, żeby się nie zmieniał, żeby pozostawał niezmienny bez względu na to, co robimy. I tutaj przechodzimy do pojęcia adresowania bezwzględnego, to znaczy takiego, które pod wpływem wypełniania formułą nie zmienia się. Różnica w zapisie jest następująca. Przed literą kolumny i przed numerem wiersza należy wpisać znak $, żeby zablokować adres komórki, żeby przy wypełnianiu formułą nigdy się ona nie zmieniała. I to jest jeden sposób, ręczne wpisanie. Drugi sposób to jest wykorzystanie funkcyjnego klawisza F4, który automatycznie zamienia adresy, a zamienia te adresy, przy których znajduje się kursor. Obecnie kursor znajduje się przy adresie C21. Jeżeli wcisnę klawisz F4, to automatycznie adres względny C21 zostanie zamieniony na adres bezwzględny $C $21. Enterem zatwierdzam i przeciągam w dół. Sprawdźmy, czy teraz działa. Przypominam, cały czas mówimy o udziale dziesiętnym, a nie procentowym, ale sprawdźmy. Stanę na komórce E17 dotyczącej firmy Gamma. Wcisnę jeszcze raz klawisz F2, żeby przejść do trybu edycji. I proszę zwrócić uwagę, formuła jest poprawna. Równa się C17, ale cały czas dzielone na C21. Wniosek, jaki stąd płynie, jest następujący. Jeżeli chcemy, aby w naszym arkuszu adresy zmieniały się automatycznie w momencie wypełniania formułą, stosujemy adresowanie względne, czyli potocznie mówiąc to bez dolarów. Jeżeli natomiast chcemy, aby adres komórki występujący w formule, bez względu na to, czy my wypełniamy formułą w dół, czy w prawo, czy kopiujemy i wklejamy w innym obszarze arkusza, zawsze pozostawał niezmienny. Adres ma się nie zmieniać. Zapisujemy go z dolarami, czyli stosujemy tak zwane adresowanie bezwzględne. Enterem zatwierdzam. No i ostatnia rzecz to zamiana udziału dziesiętnego na udział procentowy. Tak naprawdę te wartości należy przemnożyć przez 100%. W Excelu robi się to najszybciej, zaznaczając wszystkie te wartości i wciskając przycisk procenta. To nie jest dodanie procenta, tylko przemnożenie tych wartości razy 100%. Dodam jeszcze 2 miejsca po przecinku, żeby wartości wyglądały tak samo jak w górnej tabeli. Ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić, to musimy odpowiednio sformatować tabelę. Najpierw sformatujemy nasze wartości do zapisu księgowego, a następnie pozostaje nam już tylko sformatowanie tabeli, czyli dodanie określonych krawędzi, zmiana koloru tła i zmiana koloru czcionki. Zaznaczę górny wiersz oraz 4 wiersze dolne i na głównej wstążce zmienię kolor tła i kolor czcionki. Dodaję jeszcze pogrubienie. Mógłbym jeszcze zwiększyć tą czcionkę, powiedzmy sobie na 12. Powinienem jeszcze dodać tutaj określone krawędzie. Krawędzie zastosowane w tym wypadku są to gruba krawędź pola, którą stosuję do naszej tabeli. Ostatnią rzeczą jest wyśrodkowanie, ale także zawinięcie tekstu. Proszę zwrócić uwagę, że tu koszty 2018, 2019 i udział 2018 są zawinięte. Wciskam przycisk Zawijaj tekst i jeszcze wyrównuję w poziomie.
W ten sposób dokonałem formatowania naszej tabeli. Na koniec należy dodać, że wszystkie elementy formatu znajdują się w określonych oknach dialogowych, które możemy włączyć za pomocą tych strzałek w odpowiednich sekcjach na wstążce narzędzia główne. Tutaj w narzędziach głównych, jeżeli chodzi o czcionkę, widzimy rodzaj czcionki, rozmiar, pogrubienie, pochylenie, krawędzie, kolor tła, kolor czcionki. Podobnie występują pewne elementy dotyczące formatu akapitu, także występują pewne elementy dotyczące formatów liczbowych. Ale wystarczy, że naciśniemy jedną z tych strzałek znajdujących się w prawym dolnym rogu i automatycznie pojawi się okno dialogowe, w którym znajdują się wszystkie elementy formatu komórki. Liczby, znajdują się różne formaty liczbowe, wyrównanie, czcionka, obramowanie, wypełnienie, a także ochrona. Najczęściej jednak korzystamy z tych wszystkich narzędzi, które są zgrupowane w narzędziach głównych, ale jeżeli chcemy coś sformatować w sposób specjalny, należy odpowiednio wywołać okno dialogowe format komórki. Osobną kwestią jest wykorzystanie tak zwanego formatowania warunkowego, czyli tak naprawdę narzędzia wizualizacji. Formatowanie warunkowe nie wpływa na istotę obliczeń, wpływa natomiast na ich sposób prezentacji. Zobrazujemy to prostym przykładem. Zaznaczę w naszej dolnej tabeli dane dotyczące kosztów w roku 2017, 2018 i 2019, a następnie w narzędziach głównych rozwinę listę rozwijaną formatowanie warunkowe. Wybiorę może paski danych, niech to będą niebieskie paski danych, odznaczę. W ten sposób widzimy, jak w naszej tabeli zostały zaprezentowane dane. Im wyższa wartość, tym pasek jest odpowiednio dłuższy. Cofniemy to formatowanie warunkowe i dodamy jakieś inne. Formatowanie warunkowe, reguły wyróżniania komórek. Wybierzmy wartości większe niż na przykład 100 i tutaj w oknie dialogowym mamy określone, predefiniowane formaty, ale załóżmy, że chcemy wybrać zupełnie inny. Rozwijamy listę rozwijaną i wybieramy format niestandardowy. Jeżeli chodzi o czcionkę, weźmiemy 14 i to pogrubioną o kolorze powiedzmy sobie zielonym, a jeżeli chodzi o wypełnienie, niech to będzie kolor szary. Klikamy na OK, jeszcze raz na OK, odznaczamy i w ten sposób oznaczyliśmy wartości kosztów, które są większe od 100. Formatowanie warunkowe ma wiele innych narzędzi, ale przede wszystkim służy, tak jak powiedziałem, do wyróżnienia wartości według określonych kryterium. Zatem jest to tak zwane narzędzie wizualizacyjne.